Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Expert Talks Redegate. No dzisiaj niesamowicie czekałem na tę rozmowę, ponieważ poruszamy wątek, o którym jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać. Będziemy rozmawiać o negocjacjach, a naszym gościem jest Nikolaj Kirow, ekspert w zakresie negocjacji i przywództwa, partner Kirow Strategic Negotiators i dyrektor MBA dla inżynierów i przedsiębiorców Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, Nikolaj. Dzień dobry. Mówię o tym, że cieszę się niezmiernie na tę rozmowę, bo w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o zarządzaniu operacyjnym, mówiliśmy dużo o zasobach ludzkich, mówiliśmy o sprzedaży, o marketingu, o tym, jak budować brand i tak dalej, a nie poruszyliśmy jeszcze tego wątku negocjacji, który myślę, że jest takim bardzo atrakcyjnym również dla naszych widzów, bo też dostawałem takie feedbacki właśnie, żeby ten obszar poruszyć. Czym są właśnie dla Ciebie negocjacje? Jak w ogóle rozumiesz to pojęcie negocjacja? Partnerskie dogadanie się z drugą stroną i to jest chyba klucz, jeśli można jednym krótkim słowem to podsumować. Czyli w zasadzie partnerskie relacje, w którym jesteśmy w stanie zbudować razem coś więcej. A czy z Twojego doświadczenia polscy menadżerowie i polskie menadżerki rozumieją, czym są negocjacje? Czy to jest raczej takie próba osiągnięcia kompromisu może za wszelką cenę, czasem dociśnięcie kolanem i manipulacja? To się zmienia na przestrzeni lat oczywiście, zmienia się w zależności od branży i od świadomości menedżera czy przedsiębiorcy. Natomiast patrząc z perspektywy, prowadzę najdłuższą akademię negocjacji, najdłużej prowadzoną akademię negocjacji w Polsce. W związku z tym widzę, co tam się dzieje wśród osób, które przychodzą. Przychodzą różne osoby, od prezesów poprzez szefów sprzedaży, szefów zakupów, samych specjalistów, którzy są w tych działach. No i w momencie, kiedy wchodzą, to mają takie nastawienie, że muszę się nauczyć, jak właściwie się targować, muszę się nauczyć radzić sobie z manipulacją, ewentualnie coraz rzadziej się spotyka, że ktoś oczekuje, jak stosować pewne techniki. Natomiast myślę, że ta świadomość się zmienia po kursach i ludzie zaczynają rozumieć, że w negocjacjach chodzi przede wszystkim o gruntowne przygotowanie się, zrozumienie rozmówcy, zrozumienie jego potrzeb i wykreowanie coś razem. Więc powiedziałbym tak, nawet na studiach Executive MBA osoby tam studiujące wyciągają sobie bardzo dużo, nawet z podstawowych zajęć z negocjacji. 16 godzin i już im się zmienia percepcja tego, co powinni robić i jak to powinni robić. Więc powiedziałbym, że jesteśmy na etapie, w którym jest dużo lepszy niż 20 lat temu, ponieważ obserwuję od 93 roku mniej więcej polską rzeczywistość. I wtedy główną strategią negocjacyjną na rynku było, jak to się ładnie pomówi po angielsku, hit and run. Uderz i znikaj, zmanipuluj, oszukaj, daj dużą marżę, najlepiej nie dostarcz towar. No tutaj oczywiście przesadzam, ale to było dość popularne wśród polskich przedsiębiorców. Taki one-time business. Tak, a później trzeba zmienić branżę, najlepiej nazwisko. Tak. Natomiast na przestrzeni lat to wszystko się zmieniło. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, o co wchodzi w biznesie. Aczkolwiek dalej zdarzają się, ja to nazywam dinozaury, które jeszcze żyją, ale nie wiedzą, że umarli i dalej próbują w ten sposób prowadzić negocjacje czy biznes. Natomiast to ma krótkie ręce i nogi. W dzisiejszym świecie liczy się partnerstwo. Na kursach z negocjacji nie usłyszycie już słowa przeciwnik po drugiej stronie stołu, tylko to jest partner, z którym wspólnie budujemy rozmowę, bo samo słowo przeciwnik powoduje, że się spinamy, prawda? Trzeba się przed nim bronić, nie można się otworzyć, nie można mu pokazać swoich interesów. Partner to jest kimś, komu się stawia na stole, o co mi chodzi, on stawia, o co jemu chodzi i razem próbujemy wymyślić, jak sobie poradzić z tym rzeczywistością, w której się znaleźliśmy. I mniej więcej to jest to, do czego dążymy. Myślę, że w przyszłości będzie coraz lepiej, bo świadomość jest coraz wyższa. Bardzo dużo zrobiła pandemia. Tutaj możemy porozmawiać też na ten temat, co zmieniła pandemia w zakresie negocjacji i cały ten zdalne negocjacje, które nam się może nie pojawiły, znacząco rozszerzyły niż przed pandemią, więc tak jest mój punkt widzenia. No, ja chciałbym jeszcze troszeczkę podrążyć właśnie ten temat transformacji polskich przedsiębiorców, przedsiębiorczyń właśnie w zakresie negocjacji przez lata. No jesteś autorytetem w tym zakresie, widzisz właśnie albo widziałeś, jak się to zmieniało przez lata, gdzie widzisz ten największy postęp jakby w twojej opinii?
Największy postęp jest w tym, że ludzie zaczynają rozumieć, że do negocjacji trzeba się przygotowywać. A nie można iść ad hocowo, aczkolwiek do dzisiaj się to zdarza, chociażby ze względu na to, że rzeczywistość jest bardzo szybka i zmienna. Mamy 150 maili dziennie, 280 telefonów, 390 spotkań, a i między tym wszystkim trzeba jeszcze się przygotować do tego konkretnego spotkania, więc ludzie na to nie mają czasu. Ale świadomość tego, że powinniśmy poświęcić ten czas, jest coraz większa. W związku z tym to jest jeden z tych elementów, który się zmienia. Zresztą cały model harvardzki, procesowy, który jest oparty na tym, że do negocjacji należy się przygotować. Generalnie mamy 2 nurty negocjacyjne na całym świecie, jeśli chodzi o podejście do negocjacji. Jeden to jest właśnie nurt harvardzki, drugi to jest nurt bardziej psychologiczny, bym powiedział. W nurcie harvardzkim mamy o tym, że zanim pójdziesz na negocjacje, musisz przemyśleć swoje interesy, interesy swojego partnera, to jakie masz alternatywy, jaką masz batnę, jakie alternatywy i batnę ma twój partner, jakie są kwestie negocjacyjne, które będziesz poruszał, w jakiej kolejności, jakie są strategie do negocjacji tych kwestii, argumentacja oparta o kryteria, a nie o manipulacje. Punkt odejścia, tak? Chyba tak się nazywa. Tak, no to w przypadku właśnie, gdzie jest moja batna, a żeby odejść od negocjacji, to mi daje pewnego rodzaju siłę. No i 5. element, czyli jak otworzyć negocjacje. Mamy pewne sposoby otwierania samego procesu negocjacyjnego. I to jest coś, co warto przemyśleć sobie jeszcze przed negocjacjami. To, co jeszcze warto zastanowić się przed rozmowami, to jest, do czego mam uprawnienia. Będąc przedsiębiorcą albo właścicielem firmy, no to mam pełne uprawnienia do podejmowania decyzji, natomiast będąc na stanowiskach menedżerskich, to mamy w zakresie w zakresie swoich obowiązków pewne możliwości. W związku z tym trzeba sobie zdawać sprawę, gdzie nie przekroczyć pewnych granic i to sobie również przygotować oraz do jakich relacji w przyszłości dążymy z partnerem. Oczywiście w dzisiejszym świecie mówimy o tym, że dążymy zawsze do relacji długookresowych, ponieważ rzeczywistość jest taka, że wszystko jest w internecie. Absolutnie. W momencie, kiedy coś zrobię nie tak, no to za chwilę będą o tym pisali, jak nie na LinkedInie, to na liście dyskusyjnej, bardziej branżowej. W związku z tym to jest istotne, żeby pilnować tego, do czego dążymy w przyszłości z tym partnerem. No i to jest ten procesowy model harvardzki. No i jest druga strona tego medalu, która jest uzupełnieniem. To jest model psychologiczny, który mówi o tym, że są pewne techniki w negocjacjach, które należy stosować, żeby przekonać naszego partnera, a należy w odpowiedni sposób reagować na jego zachowania i oczywiście mówimy tutaj o pozytywnym wpływie zawsze, bo czasami jest pytanie o techniki manipulacyjne. Otóż jeśli chodzi o manipulację w negocjacjach, to z manipulacją jest tak, że czasami ta sama technika może być techniką perswazji pozytywnej albo techniką manipulacyjną. I właśnie o to chciałem zapytać, gdzie jest ta granica? Intencji. Okay. W twojej intencji. Z jaką intencją to stosujesz? Jeżeli to stosujesz z pozytywną intencją po to, żeby mieć wpływ na świat, rzeczywistość w sposób pozytywny, to ta technika jest ale jeżeli robisz to z negatywną intencją i z tym, żeby wycisnąć więcej dla siebie, ja takie słówko, którego bardzo nie lubię, a często słyszę w negocjacjach, że trzeba wycisnąć przeciwnika, tutaj jeszcze tak zacytuję, to wtedy to jest manipulacja. No bo właśnie czasem rozmawiając z przedsiębiorcami, mówią tak kolokwialnie, zostawiłem go w samych majtkach, tak? Po rundzie negocjacyjnej. To chyba nie jest najlepsze podejście. Krótkookresowo prawdopodobnie zyskał na tym jakieś pieniądze, korzyści, natomiast w długim okresie czasu nie zastanowił się, jak ten przysłowiowy zostawiony w majtkach będzie myślał o nim w przyszłości, czy zechce z nim zrobić biznes, co będzie mówił o nim na rynku i tak dalej. Straty z tego będą znacznie wyższe, ale my tego często nie liczymy, ponieważ nie widzimy tych strat, które generujemy za pomocą tego typu zachowań. Więc powiedziałbym, że na naszych kursach my tego nie polecamy. Nawiązałeś wcześniej do wątku, który mnie bardzo zaciekawił. Właśnie różnica między negocjacjami fizycznymi, tak, jesteśmy w jednym pomieszczeniu, negocjujemy, a takimi hybrydowymi wręcz negocjacjami online, tak, no jesteśmy w nowej rzeczywistości, wspomniałeś, po pandemii negocjuje się również online. Właśnie gdzie są te różnice i nad czym trzeba pracować, żeby przygotować się do tych negocjacji online, jak zmienia się to środowisko, jaki wpływ ma właśnie ten fakt, że działamy online, a nie jesteśmy fizycznie z kimś w jednym pomieszczeniu, jeżeli chodzi o negocjacje. Wszystkie badania już od lat 80., 90. pokazywały, że im mniejszy jest kontakt w komunikacji, tym
zimny kontakt oznacza dla mnie rozmowa telefoniczna, rozmowa na mailach, czyli w sytuacji, w której nie siedzimy tak jak my tutaj obecnie przy biurku i nie rozmawiamy patrząc sobie w oczy, tylko jesteśmy gdzieś na telefonach, na mailach albo wymieniamy się dokumentacją. Im zimniejszy jest kontakt, tym gorsze są wyniki negocjacji, ponieważ siłą rzeczy zawężamy się. Można to w dzisiejszym świecie doświadczyć za pomocą SMS-ów, kiedy ludzie próbują się dogadać na SMS-ie, szczególnie gdy są w konflikcie. No tam każde słówko już powoduje, że druga strona zaczyna się pienić, mimo że intencja była pozytywna po mojej stronie, prawda? Tak samo z mailami. Maile też potrafią eskalować. No bo to jest dokładnie ten sam rodzaj komunikacji. Zatem staramy się od tego typu komunikacji, szczególnie kiedy mamy do załatwienia jakiejś sprawy, uciekać. Po prostu w to nie wchodzić. No i teraz całe lata 80., 90., 2000 pokazywały, że im zimniejsza komunikacja, tym gorzej. No ale w momencie, kiedy się pojawiły łącze szerokopasmowe, wiele firm, szczególnie dużych korporacji, zatarło ręce i powiedziało: super, to teraz nie będziemy wydawać na samoloty, diety, hotele i przejazdy przez Atlantyk, to zaoszczędzimy, będziemy rozmawiać za pomocą telekonferencji. Okej, mówiliśmy, ale pamiętajcie, że wynik negocjacji nie będzie taki sam, jak w momencie, kiedy siedzimy przy stole negocjacyjnym, bo zaoszczędzicie $10,000 na tym, że nie wydacie na samolot, na hotel i tak dalej, na diety, ale kontrakt, który jest wielomilionowy, no będzie miał plus minus 3% różnicy, a 3% to może być milion w waszym przypadku, Absolutnie. czyli tak naprawdę macie straty w wysokości 990 000, których nawet nie widzicie, bo nie wiecie, jak ich wykreowaliście. Stracona szansa. Tak, a wykreowaliście ich w taki sposób, że nie da się załatwić przez telefon ani przez telekonferencję rzeczy, których się załatwi właśnie przy stole negocjacyjnym. Natomiast co się stało w pandemii? Otóż pandemia spowodowała znaczącą zmianę procesu negocjacyjnego i powiedziałbym, że nożyce zaczęły się otwierać. W ekonomii mamy takie pojęcie, że nożyce się otwierają, biedniejsi się robią biedniejsi, bogatszy bogatsi. I to dotyczy w zasadzie każdej dziedzinie, również negocjacji. Zatem czym są nożyce w negocjacjach dla mnie? Jedna strona nożyc to jest to, że przez to, że zaczęliśmy rozmawiać ze sobą nagle przez Teamsy, Zoom czy inne platformy, no i to może opowiem historię mojego znajomego. 6 miesięcy później z nim rozmawiam, mówię: słuchaj, no jak ci idzie teraz, jak są negocjacje takie tylko w online? A on mówi: super. Mówię: jak to super? A on mówi: no zobacz, kiedyś to było tak, przychodziliśmy w garniturach, w krawatach, prawda, siadaliśmy, każdy tutaj bicepsy prężył i mówił: no kto tutaj ma większe ego przy tym stole, ja mu pokażę, prawda? A teraz jest tak, rano wstaję z łóżka, w sypialni mam komputer, no bo nie mam gdzie go rozstawić, otwieram laptopa, patrzę, tam mój partner po drugiej stronie też siedzi w podkoszulku, za nim tam dziecko, po mojej klawiaturze kot biega, no widzę, że też człowiek, nie? No tak. Więc co ja się będę tu wygłupiał? Więc pytam się go: o co ci chodzi? Czego potrzebujesz? On mi tam opowiada, ja mu opowiadam swoje potrzeby, szybko się dogadujemy i idziemy dalej. I to jest jedna strona nożyc, taka powiedziałbym też przesadzona, prawda? No bo bardzo otwarcie ze sobą rozmawiamy, bo wreszcie zaczęliśmy widzieć w sobie człowieka. No tę kuchnię widzimy też taką. Tak. Druga strona nożyc jest zupełnie inna, jest negatywna, w mojej ocenie przynajmniej. To jest sytuacja, w której ludzie przez to, że przeszli na tak zwany cmentarz Teamsów, nazywamy to cmentarzem Teamsów, ponieważ to jest sytuacja, w której siedzimy na spotkaniu i są wyłączone kamerki, są tylko podpisy, prawda? Tak, cmentarz Teamsów znakomity. Tak, znasz to. No przecież przychodzi i mówi: strasznie przepraszam, dzisiaj kamerki nie włączę, bo Albo dzisiaj nie działa. Na przykład, nie działa tak. słaby internet, albo właściwie fryzury nie zrobiłem, albo makijażu. No nieistotne, jaki jest powód, ale cmentarz Teamsów się pojawia. Ja słyszałem też, są nawet filmy, gdzie są piątki bez kamer, to mówię zupełnie bez ściemnienia. Tak, tylko że w tej sytuacji, w momencie, kiedy się nie widzimy, i nawet nie widzimy się przez ten ekranik, to jesteś bezosobową osobą. Tak. Jesteś po prostu jakimś imieniem i nazwiskiem. W związku z tym mogę cię dociskać i zostawiać w tak zwanych majtkach, co zacytowałeś przed chwilą, bez żadnych skrupułów. I wtedy się pojawiają bardzo takie dociskowe rozmowy. W zasadzie się nie słyszymy, każdy swoje mówi, trochę jak na debacie politycznej, a z drugiej strony taka przesadzona już technika to, że żeby nie prowadzić tego typu negocjacji, to zaczęliśmy, a właściwie wiele firm zaczęło robić tylko i wyłącznie aukcje. Aukcje negocjacyjne na wszystko. Okay. I o ile aukcja negocjacyjna na szklankę albo na flamaster jest ok, czyli generalnie na produkt, którego da się opisać, da się porównać z innym produktem według gramatury i innych tam specyfikacji, o tyle w momencie, kiedy zaczęliśmy robić aukcje na usługi, albo na usługi informatyczne, albo na usługi szeroko pojęte biznesowe, to wtedy to się robi trochę słabo, bo tak naprawdę
dostawca nie wie, co sprzedaje, a klient nie wie, co kupuje. I gramy w taką grę, jest czarny worek, no i ile tam w środku jest kotów. W związku z tym te aukcje spowodowały, że z jednej strony organizatorowi wydaje się, że jest dużo prościej, prawda, bo mogę sobie wybierać najniższą cenę, ale faktycznie on nie wie, co za tą cenę dostanie. Więc to jest druga strona medalu, który jest efektem tych długotrwałych negocjacji. No ale chwilę później zaczęła się wojna. I co zmieniła nam wojna? Otóż jestem na szkoleniu z negocjacji, prowadzę 2 miesiące po rozpoczęciu wojny. Było mniej więcej okolice maja 2000, zeszłego roku. Tak. Mamy grę symulacyjną. Generalnie szkolenia z negocjacji oparte są na grach symulacyjnych, dzięki którym mamy wspólną płaszczyznę do dyskusji, ponieważ na szkoleniu są osoby, które pochodzą z różnych branż, są na różnych szczeblach zarządzania, więc potrzebujemy wspólnej platformy do tego, żeby porozmawiać o tym, co warto robić, czego nie warto robić. No i mamy taką grę symulacyjną, która po rozpisaniu wyników patrzę, wyniki są inne statystycznie niż zazwyczaj. I myślę sobie, coś się zmieniło, coś drgnęło w tej Polsce. No a chodzi o to, że te wyniki są bardzo takie, powiedziałbym, relacyjne. Okay. Chodzi o finanse, w wynikach jest dużo rzeczy, ale widać relacje. Ja to widzę w wyniku. W związku z tym zaczynam dyskusję z salą, na sali jest 30 osób i się pytam, co się dzieje, dlaczego takie są wyniki, jak sądzicie? A jedna z pań, lat 50 parę, wstaje, szefowa zakupów dużej firmy budowlanej i mówi tak, no słuchaj, zobacz, 2 miesiące temu zaczęła się wojna. Wszyscy, jak pamiętamy, otworzyliśmy swoje domy, przyjęliśmy do domów Ukraińców, zaczęliśmy biegać do Biedronki, żeby wykupić paczki i wysłać na granicę. Otworzyliśmy serca dla nich. W związku z tym otworzyliśmy serca dla zupełnie nieznajomych nam osób, tak? No dobrze. A teraz siedzę na spotkaniu negocjacyjnym ze swoim partnerem biznesowym, o którym albo robię z nim biznes od 5-10 lat, albo jest to nowy partner, ale będę robiła z nim przez kolejne 5-10 lat biznes. I ta empatia ma przełożenie również na ten aspekt. I ta empatia ma przełożenie na ten aspekt, a ona wytłumaczyła to tak. Ja mu patrzę w oczy i sobie myślę, przecież to też człowiek, też ma rodzinę, też ma dzieci, też chce ich wyżywić i wysłać do szkoły. W związku z tym, co ja będę tutaj drążyła i cisnęła, tak naprawdę chodzi o to, żeby on zarobił i żebym ja zarobił. A dzięki temu, że zacząłem prowadzić w ten sposób rozmowy, to nagle się okazało, że mój dostawca zaczął mi podpowiadać rzeczy, których widział w innych branżach, o których w naszej branży jeszcze nie wpadliśmy i zaczęliśmy na tym zarabiać pieniądze. Zatem zobacz, w momencie, kiedy się otwieramy na drugiego człowieka i zaczynamy inaczej z nim myśleć i rozmawiać, jesteśmy bardziej empatyczni na jego potrzeby, to on oddaje w drugą stronę to samo. No i pandemia, wojna zmieniły nam sporo, no ale minął rok. Zgadnij, co się stało z wynikiem w tej samej grze symulacyjnej. No właśnie o to chciałem pytać, bo niestety gdzieś tak podskórnie przeczuwałem, że chyba wróciło do tej normy. Może nie zupełnie wróciło, no ale zapominamy. Mamy to do siebie, że my jako ludzie zapominamy o historii. Oswajamy też ją, prawda? Tak, oswajamy się. A jeszcze do tego aspektu fizycznych negocjacji. Czy ty za wszelką cenę sugerowałbyś, żeby dążyć do tego, żeby jednak się spotkać fizycznie i porozmawiać w ramach negocjacji, czy jednak są momenty, w których byś powiedział, ok, to się nadaje na online? Oczywiście, że są takie momenty. Po pierwsze, wszystko, siły na zamiary trzeba mierzyć, prawda? No, w momencie, kiedy mamy do czynienia z prostymi negocjacjami, które są krótkie, dotyczą stosunkowo małego biznesu, to nie ma co wydawać ogromnych pieniędzy na wyjazdy, na przeloty i tak dalej. A w sytuacji, w której masz długookresowe relacje już z partnerem, znamy się długo, rozmawiamy nie tylko stricte o biznesie, ale sobie doradzamy, na jaki film do kina warto pójść, to mogę złapać telefon, a nawet napisać mu maila i wiem, że nawet jak mu zrobię skrótem ten wpis na mailu, to on się nie obrazi na mnie, tylko zrozumie, że ja pilnie dzisiaj potrzebuję decyzji od niego, prawda? W związku z tym momencie, im mamy dłuższe relacje, tym ten zimniejszy kontakt staje się prostszy. I powiedziałbym, że właśnie to jest istotne, żebyśmy budowali te relacje z partnerami na żywo, po to, żeby w przyszłości, kiedy się robi już ciasno z czasem, a musimy załatwiać pewne rzeczy na telefonach, na mailach, na SMS-ach, to żeby w tej relacji partner wiedział, że ja jestem z życzliwością, a nie że próbuję tutaj go docisnąć albo czegoś chce na cito, a on po prostu też ma swoją robotę w tej chwili i strzela focha w moją stronę. Czyli im bardziej inwestuje w relacje, tym łatwiej potencjalnie będzie mi również negocjować. Dokładnie tak. A jeżeli chodzi o
o to, bo też masz taki przegląd, myślę, międzykulturowy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób negocjuje się w Polsce czy na świecie, w jaki sposób negocjują firmy z różnych, powiedzmy, backgroundem między sobą. Jak ty widzisz właśnie wpływ kultur narodowych? Nie mówię tutaj nawet o organizacyjnych kulturach, ale kultur narodowych na to, jak się negocjuje. No oczywiście tutaj są ogromne różnice. Ja osobiście pochodzę z Bułgarii. W związku z tym różnica pomiędzy prowadzeniem negocjacji w Polsce a w Bułgarii jest ogromna. To jest południe Europy. W związku z tym można to porównać Włochy, tam trochę Portugalia czy Hiszpania. No mamy inne tam podejście do myślenia o tym, jak należy, przy jakich okazjach i w jaki sposób należy prowadzić rozmowy, tak? Częściej przy winku, częściej przy kolacji. Tutaj jednak jesteśmy w Polsce w kulturze anglosaskiej. Są pewne modele, które opisują nam to bardzo ładnie. No i ja miałem okazję, jeden z tych modeli nazywa się modelem Hofstede, drugi model to jest Lewisa, angielski model, bardzo ciekawy. Ja w tym roku miałem okazję sobie poobserwować przez pryzmat tych modeli, bo dla mnie teoria jest takimi soczewkami, okularami, przez których patrzę na świat. W tym roku spędziłem 2 miesiące w Australii, 1 miesiąc w Indonezji, byłem trochę we Włoszech, trochę w Wielkiej Brytanii. W związku z tym ludzie zupełnie inaczej myślą w tych kulturach o tym, jak rozmawiać ze sobą, jak robić biznes i co wypada. Powiedzmy, że mamy taki bardzo fajny, prosty model na trójkącie opisany różnych kultur. Na jednym końcu trójkąta wyobraźmy sobie kulturę anglosaską, kulturę, nazwijmy ją niebieską. Na drugim końcu trójkąta żółtą kulturę Dalekiego Wschodu, głównie Tajwan, Indonezja, Japonia, Chiny. A na trzecim końcu trójkąta to jest, specjalnie zacznę od Meksyku, a dopiero później wymieniam Hiszpanię, Portugalię. No i to są 3 zupełnie różne kultury pod kątem komunikacji, tego co słyszą, tego co nadają i w jaki sposób się komunikują. No i mamy w kulturze anglosaskiej przede wszystkim istotne są fakty. W związku z tym w biznesie jesteśmy faktologiczni. Jakie są fakty, jaki jest Excel, co się spina, co się nie spina, jak argumentacja oparta o kryteria i tak dalej. Jest to kultura stosunkowo logiczna i jeśli chodzi o ekspresję, uśredniona. Ale też indywidualistyczna. Tak. Jednak nawiązując na przykład do takiej kultury meksykańskiej, tak jak wspomniałeś, no jest z kolei kolektywistyczna, więc tutaj będzie mieć też do czynienia z większymi grupami. Ale przede wszystkim zaangażowanie. Ta kultura, powiedzmy czerwona, meksykańsko-portugalsko-hiszpańska jest bardzo ekspresyjna. Tam się liczą przede wszystkim emocje. Fakty nie są istotne. Ważne jest to, żeby tutaj porozmawiać. Tutaj się rozmawia tak naprawdę rękami, prawda? Tak, I całym sobą. Tu jest żywioł w tym w ciele. W związku z tym często nie słyszy tych faktów, które z kultury anglosaskiej próbujemy mu pokazać. Natomiast jest w stanie obrażać i uważa, że to jest okej, bo przecież wieczorem pójdziemy na piwo. Ale nie możesz mi faktami udowodnić, że nie mam racji, ponieważ wtedy tracę twarz. I wtedy jesteś skreślony jako partner. Spalony temat, tak jest. Tak. No i mamy trzecią kulturę, czyli kulturę Dalekiego Wschodu, która jest kulturą dyplomacji, byśmy powiedzieli po naszemu, ale tak naprawdę kultura, w której konflikt nie istnieje. Konflikt jest zamiatany pod dywan. Wiele sposobów powiedzenia nie, w żadnym momencie nie mówiąc ci, że się nie zgadzam. No i oczywiście są różne, wszystkie kraje można ustawić gdzieś na tych kulturach, gdzieś tam kraje arabskie i tak dalej. Gdzieś na tych 3 płaszczyznach. Polska znajduje się pośrodku pomiędzy kulturą anglosaską, a kulturą hiszpańsko-meksykańską. My wypadamy dokładnie w połowie tego. Jesteśmy częściowo ekspresyjni, częściowo logiczni, ani jednego, ani drugiego za dużo. Też w tą stronę można by powiedzieć. W związku z tym w momencie, kiedy się spotykają osoby z różnych kultur, to po prostu jest ogromna potrzeba tolerancji, akceptacji, a w dzisiejszym świecie furorę robi słówko inkluzywność, wręcz zrozumienia tego, dlaczego on tak ma, dlaczego on tak postrzega świat. I gdy jesteśmy na Dalekim Wschodzie i lecimy z emocjami, to partner patrzy uważnie, przerywa negocjacje, mówi: słuchaj, zapraszam cię do drugiego pokoju na zieloną herbatę. Tak, i pierwsze pytanie jest, czy mogę ci coś pomóc, co się u ciebie dzieje, prawda? Więc oczywiście to zależy od partnerów, no bo w Chinach możemy się spotkać zarówno z takimi
o którym właśnie powiedziałem, bardzo zaawansowanym sposobem myślenia świadomego, ale można się spotkać z takimi, którzy na AliExpressie cię spróbują oszukać. No więc mamy i jednych i drugich, ale to jest wszędzie na świecie. W związku z tym nie można powiedzieć tak, że niektóre kultury mają większe predyspozycje do targowania się i oszukiwania, a inne są bardziej współpracujące. Po prostu w każdym kraju są jedni i drudzy, natomiast ekspresja, różni nas język, tego co słyszymy w języku dokładnie i na co zwracamy uwagę. Ale z twojego doświadczenia widzisz po polskich menadżerach i menadżerkach, że są świadomi tych różnic kulturowych, jeżeli chodzi właśnie o negocjacje. Powiem przykład. Ostatnio rozmawiałem z jednym przedsiębiorcą, pojechał na negocjacje właśnie do tego wspomnianego wcześniej Meksyku. Pojechali we dwójkę, tak? Wysłani przez polską firmę, wchodzą na spotkanie tam 20 osób. 20 osób dosłownie siedzą, całe gremium zebrane, każdy chce mieć... Nie spodziewali się tak, tego. nie spodziewali się zupełnie, byli zupełnie w szoku. Totalnie ich to wybiło z rytmu. Byli nieprzygotowani do negocjacji, mówiąc językiem harwardzkiej szkoły. Absolutnie nieprzygotowani, spalili ten temat i skończyło się tym, że prawdopodobnie polecą za miesiąc. Też wezmą z sobą jakąś powiedzmy szerszą ekipę z Polski. Inwestują również też w negocjatora aktualnie, który zna tamtą kulturę i po prostu jadą z nim, żeby te negocjacje im zmoderować. Dokładnie. Czyli odpowiedź tutaj jest taka, jeżeli myślę, że ta świadomość zależy od tego, gdzie pracujesz, w jakiej organizacji i na ile masz styk z tą międzynarodowymi kulturami. Jeżeli jesteś na stanowisku w dużej korporacji i robisz bardzo dużo biznesów międzynarodowych z Dalekim Wschodem, z Stanami, z Europą, często z Afryką coraz częściej mamy, to myślę, że ta świadomość kulturowa jest bardzo wysoka u takiego menedżera. A jeżeli jesteś osobą, która dopiero zaczyna swoją drogę, albo jesteś przedsiębiorcą, który do wczoraj robił tylko i wyłącznie w swoim województwie biznes i nagle wyskakujesz poza granicę kraju, to jesteś nieprzygotowany, tak jak w twoim przykładzie. To wtedy dla ciebie to jest zaskoczeniem. W związku z tym tutaj znowu odpowiedź jest, są osoby o różnym poziomie świadomości tego, co się dzieje. To a propos tutaj różnic jeszcze kulturowych i tego niemówienia nie, no również w kulturze brytyjskiej, tak, I'll think about it, zwykle po prostu się na to, że jest nie, a tutaj ludzie sobie bardzo często robią też nadzieję z tytułu takiej odpowiedzi. Tak. Jeżeli chodzi o stricte już jesteśmy wewnątrz organizacji, tak? Załóżmy, że nie mówimy teraz o negocjacjach między organizacjami, a negocjacjach również w ramach jednej organizacji, no bo na co dzień też w jakiś sposób szuka się kompromisu, negocjuje się między, nie wiem, działami, negocjuje się w relacji pracownik-pracodawca, nie wiem, sponsor projektu, dostawca projektu, czy jakiś ekspert zewnętrzny. Jaki jest jakby tutaj twój przepis na to, żeby te negocjacje się udały, jeżeli chodzi o znalezienie, nie wiem, pracujesz również szkoląc jakby w ramach modelu Freeze, tak? Czy jest jakiś sposób na to, żeby dobrać idealnie osoby z ich właśnie backgroundem bazując na modelu Freeze, które doprowadzą negocjacje do pozytywnego skutku? Tak. To jest bardzo ciekawy wątek. Rzeczywiście drugi moduł Akademii Negocjacji w całości jest oparty o Freeze. No i może wyjaśnijmy kilka słów, co to jest ten Freeze. Fakty, idee, relacje i struktury. To jest narzędzie psychometryczne, które nam mierzy tego, jaki mam styl myślenia. W dużym uproszczeniu przez pierwsze 6 mniej więcej lat naszego życia nasz mózg rośnie jak hipernowa, i powstają nowe ścieżki neuronalne. Natomiast w pewnym momencie około 3-4 roku życia mózg dziecka uważa, że jak tak szybko będę rósł dalej, będę zużywał tyle energii rozumianej jako woda, tlen i cukier, to dlatego ciałka nie starczy jakby na rozwój mięśni, serca, wątroby i tak dalej. W związku z tym zaczyna okrajać wszystkie potencjały, które właśnie nakreował. I w pewnym momencie około 7 roku życia powstaje nam coś, co nazywamy stylem myślenia w psychologii kognitywistycznej, czyli mamy utarte ścieżki podejmowania decyzji i robienia pewnych rzeczy. Ja to nazywam autostradą życiową. Najszersza droga, najszybsza droga, czyli w momencie, kiedy mamy do podjęcia decyzji, to idziemy tą ścieżką myślenia. I teraz te 4 ścieżki myślenia, czyli mamy osoby myślące przez fakty.
To są osoby, które mówią, to nieistotne, to nieistotne, to nieistotne, o, to jest ważne, raz, dwa, trzy, biegniemy w tamtą stronę. Podjęli decyzję, zanim skończyłeś swoje pytanie, już w zasadzie biegną staczką i realizują. Drugi typ osób jest osoby myślące przez struktury, które potrzebują dużej ilości danych, informacji, przemyślenia, muszą to przeanalizować i nie podejmą żadnej decyzji, dopóki nie zbiorą wszystkich faktów i danych, które są związane z sytuacją. Trzeci typ osób to są osoby relacyjne, dla których jest ważne nie tylko fakty, o których rozmawiamy w biznesie, ale również jaką intonacją się do mnie zwracasz. Czy zwróciłeś na mnie dzisiaj rano uwagę, czy jak przyszedłeś do biura, to się zapytałeś, co u mnie słychać, bo widząc, że mam nos nad klawiaturą i marnie siedzę, no to pewnie coś u mnie w domu, więc nie dałem mi dużego projektu. I tak dalej, i tak dalej. No i mamy osoby myślące przez idee, których łączy im się wszystko ze wszystkim. To są osoby, które mają myślenie lateralne i cały czas kombinują, jak można zrobić pewne rzeczy inaczej. Więc bardzo często posługują się takim językiem metafory. Więc wyobraź sobie na spotkaniu biznesowym, czy to wewnątrz organizacji, jak się zapytałeś, czy to z partnerem zewnętrznym, kiedy spotykają się dwie osoby o zupełnie różnych stylach myślenia. Czyli mamy osobę myślącą przez fakty, i osobę myślącą przez struktury. Ja przychodzę do ciebie, załóżmy, że mam fakty, ty załóżmy, że chwilowo masz struktury, no i mówię, słuchaj, potrzebujemy to i to, w 3 słowach ci wyjaśnię, mówię, biegnij. A ty mówisz, chwila, moment, ale jaki jest kontekst, a gdzie są wszystkie informacje, a gdzie jest źródło danych, no i tak dalej, i tak dalej. Jaki proces za tym? Dokładnie. Albo odwrotnie, przychodzisz do kogoś, kto ja jestem akurat osobą myślącą przez ideę, zaczynam opowiadać ci metaforą, a ty jesteś albo myślący przez fakty, albo strukturą i jeśli jesteś myślący przez fakty, mówisz, no dobra, ale dobra, koniec z tą historią, powiedz, co ma być zrobione, a jak myślisz strukturą, to mówisz, no dobra, ale gdzie tu jest mięso, gdzie tu są dane, nie? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? W ogóle nie rozumiemy się, nie słyszymy się. Czyli używamy często argumentów wobec rozmówcy, których on nie jest w stanie usłyszeć, bo słyszy innym językiem. Niby mówimy po polsku, ale to są zupełnie różne języki. Zatem to, czego uczymy ludzi, to jest, żeby się skomunikować i żeby argumentować prawidłowo, to musisz mówić językiem swojego rozmówcy. Kiedyś usłyszałem na szkoleniu, no dobra, ale jak to? To ja całe życie, mam lat 50, się dostosowywałem do swojego szefa, do swoich partnerów, teraz jestem na stanowisku zarządzającym, ja mam się dostosować znowu do swoich podwładnych czy partnerów biznesowych? Ja mówię, no słuchaj, no możesz próbować ich zmienić oczywiście, żeby oni wiedzieli, jak z tobą rozmawiać, tylko pamiętaj, że ich jest 8 miliardów w tej chwili na świecie. Więc jak każdemu będziesz próbowała wytłumaczyć, jak on ma z tobą rozmawiać, to energii ci nie starczy i czasu na to. Znacznie łatwiej jest nauczyć się 4 języków, jaki jest twój, jakie jest danego rozmówcy, po czym go wychwytywać, po jakich słowach, po jakich pytaniach, których zadaje i dostosować swój komunikat. Wyobraź sobie, że to jest, ludzie łatwiej rozumieją tą metaforę, kiedy się opowiada o językach narodowych. No bo załóżmy, że ty mówisz po chińsku, ja mówię po polsku, no i w momencie, kiedy ja ci mówię po polsku, a ty mnie nie rozumiesz, to ja się na ciebie nie wściekam, bo rozumiem, że przychodzisz z innej kultury, z innego kraju. Zatem co robię? No szukam albo tłumacza, albo sam się uczę chińskiego, żeby się z tobą dogadać. I tak samo jest z językiem polskim. Czyli mamy po prostu różne języki. Mimo że używamy tej samej gramatyki po polsku, to słyszymy inne rzeczy. Zatem warto się nauczyć języka naszego rozmówcy. Ile to trwa? Albo jak się tego nauczyć? To trwa 1 dzień na szkoleniu albo 2 dni w zależności od długości szkolenia. A przychodzimy bardzo szczegółowo opisujemy poszczególne sobie style, później się uczymy tam w grupach, trenujemy, warsztaty są z tego, ale generalnie po 2 dniach każdy ma sporo wiedzy. Natomiast teraz, żeby jeszcze tą wiedzę wprowadzić w mięśnie i w praktykę, to ludzie dostają taką pracę domową, bo ja jestem fanem budowania nawyków po szkoleniach. Czyli szkolenie jest tylko inspiracją, trochę jak siłownia, w której wchodzisz, mówią ci, o taka maszyna, tu można robić takie ćwiczenia. Ale dopóki nie usiądziesz w tej siłowni, nie zaczniesz machać sztangą, to mięśnia nie wypracujesz. Zatem dla mnie to, co się dzieje po szkoleniu, jest znacznie ważniejszym procesem, bo to jest proces budowania nawyków. I wtedy my dajemy im takie specjalne narzędzia do kwestionariusze, do których muszą zapisywać sobie, poświęcając 1 minutę dziennie na pewne obserwacje stylów myślenia swojego rozmówcy, na wychwytywanie pewnych słówek. No i obserwują to przez 14 dni, ale oddają nam taką pracę. W związku z tym my wiemy, że trochę zaczęli wdrażać. Ludzie zazwyczaj tą pracę wdrażają znacznie dłużej, bo nawyki się wdraża nie w 28 dni, tak jak piszą w książkach, tylko zależy od nawyku. No ale po pewnym czasie takiego słuchania i bycia w uważności na to, co opowiada twój rozmówca i w jaki sposób mówi, to jesteś w stanie wychwytywać dość precyzyjnie, jakim językiem w danym momencie do niego należy przemówić. Przy czym to nie jest ważne, żeby ocenić,
jakim on ma styl myślenia w ogóle, tylko ważne jest, żeby ocenić, w jakim stylu myślenia on w tej chwili do ciebie przychodzi. To jest co innego, bo każdy z nas ma wszystkie 4 style myślenia. Po prostu w różnej dominacji. I czasami jest tak, że mamy osobę, która myśli przez struktury, czyli wszystko musi sobie szczegółowo sprawdzić, zazwyczaj, ale dzisiaj mu się śpieszy. I jak on przyjdzie do mnie z pytaniem, a ja mu zacznę w szczegółach wszystko opowiadać, to się na mnie wścieknie, bo on potrzebuje teraz szybkiej odpowiedzi i decyzji, prawda? Kontekst jest king. Kontekst, dokładnie. Zatem musimy się dostosować do tego, co on w danym momencie potrzebuje. Jeżeli chodzi o budowanie kompetencji, no masz za sobą wiele lat współpracy i rozwijania różnych programów w ramach Akademii Leona Koźmińskiego. Nie jest to też tajemnicą, że wspólnie realizujemy też projekt, który nazywa się Szkołą Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych. W czym widzisz wartość największą tego programu? Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na to, żeby wziąć w tym udział? Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie do udziału w programie, bo uważam, że na rynku potrzebujemy więcej świadomości w tego, jak być dobrym doradcą, konsultantem. I myślę, że to zdanie jakby powinno być, jest na tyle ogólne, że ta świadomość jest dla mnie kluczem, ponieważ widzę, jak ludzie wchodzą w projekty, do których nie powinni wejść, bo nie mają albo pełnych kompetencji i nie potrafią powiedzieć nie swojemu klientowi albo odesłać go gdzieś w inne miejsce ze względu na to, że im zależy na pieniądzach, a nie potrafią też prawidłowo wycenić swojej pracy, zazwyczaj downsizują, czyli nie wyceniają wystarczająco kompetencji i umiejętności, które dają, nie umieją tych kompetencji sprzedać w sposób właściwy, czyli nie pokazują wartość, która jest na końcu dla klienta, tylko pokazują, co oni będą robili i tak dalej. Tutaj ta lista jest bardzo długa, zatem im więcej będziemy mieli świadomych konsultantów na tym rynku, tym bardziej biznes i klient będzie na tym korzystał. I widzisz ten program wyłącznie dla takich ekspertów działających zewnętrznie, czy również uważasz, że może być to przydatne dla takich in-house'owych, powiedzmy, project managerów, czy wręcz osób zarządzających? Oczywiście i dla jednych, i dla drugich, i dla trzecich powiedziałbym, to jest program, w którym mogą skorzystać nawet ci, którzy są partnerami, to znaczy ci, którzy kupują usługi konsultingowe, żeby wiedzieli, na co zwracać uwagę i w jaki sposób powinny wybierać i w jaki sposób powinni zadawać pytania. W związku z tym, jeżeli ktoś ma chęć poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, to tutaj grono jest, jeśli chodzi o biznes, nieograniczone. No, czas dobiega powoli końca naszej rozmowy, mimo tego, że rozmawia się świetnie. Natomiast chciałem nawiązać, podsumowując niejako rozmowę, biorąc pod uwagę te twoje lata praktyki w negocjacjach, w ogóle w biznesie międzynarodowym, czy masz jakieś takie złote zasady, którymi może chciałbyś się podzielić tutaj z naszymi widzami, jeżeli chodzi właśnie o realizację negocjacji, o przekonywanie do, że tak powiem, swoich przekonań, do swojej oferty? Czy są jakieś takie złote zasady, których ty nigdy nie łamiesz, a chciałbyś się nimi podzielić również tutaj z oglądającymi? No dobra, spróbujmy się przymierzyć. Pierwsza, stop and think. Zatrzymaj się i pomyśl, zanim zaczniesz coś robić. Czyli zaczniesz biegać na negocjacje, to przygotuj się do nich. A po drugie, przemyśl interesy swojego partnera i swoje alternatywy, żebyś wiedział, kiedy wstać od stołu negocjacyjnego. Ponieważ rozumienie swoich alternatyw daje ci siłę w negocjacjach. Rozumienie również alternatyw partnera daje ci zrozumienie, gdzie jest twoja oferta i na ile możesz się, co powinieneś jeszcze tutaj zrobić. No i używaj wyłącznie argumentacji opartej o kryteria, o takie twarde kryteria, które są obiektywne, pasujące do sytuacji, są łatwe do zrozumienia, ponieważ większość ludzi po drugiej stronie w biznesie będzie się posługiwało logiką i będzie to rozumiała. Im bardziej będziesz szedł na emocjach i na tym, że ja chcę, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że podpiszesz dobry kontrakt. Zatem stop and think, przemyśl interesy, przemyśl alternatywy i batne, używaj argumentów opartych o kryteria. No i powiedziałbym chyba jedną rzecz, o której nie wspomnieliśmy w trakcie tej rozmowy, wyśpij się. Ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy niewyspani, jesteśmy w stresie, to
całe odżywianie kory przedczołowej, aparatu, który służy do logicznego myślenia, do komunikowania się, do budowania argumentacji, jest upośledzony, ponieważ napięcie jest w dolnej części ciała, krew zbiera się w brzuchu, prawda, a u nas zostaje włączony tylko układ Gadzio-Saczy, a on ma dwie główne reakcje w biznesie, atak i ucieczka. Zatem wyśpij się, napij się dużej ilości wody, zanim pójdziesz na poważne negocjacje, najlepiej przygotuj się, bo im jesteś bardziej przygotowany, tym mniej stresu masz w sobie. Masz przewidzianych więcej opcji, jesteś w stanie między nimi poruszać się ładnie, w związku z tym jesteś bardziej przekonujący dla swojego rozmówcy. No i jest to świetna puenta dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo Nikolaju za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę o negocjacjach, którą, tak jak wspomniałem, na nią bardzo czekałem, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy poruszamy ten wątek. Naszym gościem był Nikolaj Kirow. Dzięki za feedback już z góry do tej rozmowy. Wiem, że kilka osób, kilkanaście na pewno na to czekało, bo takie dostaliśmy informacje. Nikolaja możecie znaleźć gdzie? Na LinkedInie? Również na stronie kirow.pl. Więc ja jestem łatwo googlowalny w internecie. Jak i chyba często można też spotkać na samym Koźmińskim. Tak, szczególnie w weekendy. Dziękuję bardzo, Nikolaj. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.